Siemanko, poniedziałek, minus 1000 jak na taktycie. Elegancki chłopaczek jestem. Poniedziałek, jedyny plus, wyjeżdżamy z Radomia. Dla takich chwil warto żyć. Ucieczka z tego pięknego miasta zawsze na plus. Agrotron w polu jechał i w polu stanął. Naprawili go sobie sami, jedziemy do kolegi. W zasadzie nie wiem, czy on był scholowany, czy nie. Rozmawialiśmy przed świętami, byliśmy umówieni. Na szczęście udało im się naprawić. Akumulator padł z niewiadomych względów, ponoć z tego co się dowiedziałem, że jest telefon. I tak jedziemy coś tam poprawiać. Zobaczymy ten ciągnik na miejscu i spróbujemy ustalić, co tam się wydarzyło. No i co? Wszystko sztywne, nie? Sztywne, znaczy nie, to jest dobrze zaprawione, bo jest koszulka z klejem i się nie zsuwa ta otulina, to akurat tylko Dobra, tutaj da. rób, ja idę do ospy, bo ty wiesz co masz robić, tak? Wiem co mam robić, tak jest. No. No i tak jak była mowa, był sprawdzony ten akumulator. Zwarcie wewnętrzne ma tam takie 4,5 ohma. Pokazuje tester. To jest śmieć. Ciągnik w polu jechał. Został zgaszony i już potem nie wstał. Dopóki pracował alternator, dopóki był wzbudzony, to było dobrze. Został zgaszony i potem już kaplica. Zaprawimy sobie kabelek. Tutaj jakiś oberwany. Zaprasujemy. No dobrze, tutaj zrobimy taką akcję w stylu nie róbcie tego w domu. Mam porządne oczko, grube, takie, które się nie będzie nam przeginało i które się mechanicznie nie urwie. Z tym, że ono jest na przewód 6 mm², tutaj mamy 2,5. Robimy taką jazdę, że sobie zginamy go w pół, więc mamy jakby piątkę. Wkładamy potem to oczko, ono nam tu wejdzie na styk. Koszulka zgrzewamy. Odkręcimy stare oczko, dokręcimy nowe oczko. Odkręcimy tę klemę. Ona nie jest do końca dobita, nie może tak być. Najlepiej, żeby to przyłącze akumulatora milimetr nam wystawało nad klemę, wtedy będzie wszystko cacy. W przypadku jak nie chcę podobrać jej delikatnie plastikowym młoteczkiem, nie walimy jak małpy, ale trochę trzeba pomóc szczęściu. Kręcone. Wystaje nam tutaj cała klema, styka się z tym przyłączem akumulatora z lewej i z prawej. Teraz mamy pewność, że będzie nam przepływał elegancki prąd rozruchowy i się nie zająknie ciągnik przy odpalaniu. Trzeba sobie przyglądać wiązkę. Znaki obcej cywilizacji. Kabelek na boku puszczony. Wchodzi sobie tam do kabiny, widać. I wypalony jeden pin w tym złączu Deutz. Ten kabelek idzie tam do nastawnika na skrzyni, ale on jest dany w jedno, że jest połączony koszulką. Koszulką tutaj z klejem, tam się nic do środka nie ma prawa dostać i zaraz zobaczymy jak jest w środku. Ale ja tak zostawię, bo w tym przypadku, gdzie jest to tak wypalone, ja patrzyłem, ten pin się tutaj nie chce dać wyjąć nawet stary, więc jedyną opcją byłoby wymiana gniazda, a nie ma sensu się pchać w koszta. Założyliśmy sobie tutaj peszle, ponieważ tutaj idzie to w samej izolacji. Tu gdzie było poprzecierane, to było przepatrzone i zakładam koło. Wszystkie te agrotrony z kabiną tego typu tutaj mają złącza. Tu już był ktoś przede mną. Już są kabelki, tu są piny wyjęte.
wybrane były. Zobaczcie, tutaj już mamy ominięte ze złącza. Mamy to na krótko. Tutaj stoi wilgoć zawsze i tutaj nam śniedzieją piny. I tutaj wszystkie te ciągniki zawsze mają złącza w tym miejscu. I tu trzeba zacząć szukać problemu. Zacząłem grzebać przy złączach z myślą, że wróci nam podświetlanie licznika. No ale pierwsze co patrzę, że nie mamy lamp pozycyjnych. Więc mówię, przełącznik nam nie styka, albo tam przewody na dole, tam w tych złączkach. Ja patrzę, a tutaj jakaś taka przeróbka była. Zaprawimy tutaj złącze, tak jak być powinno, żeby nam te piny nie wypadały. I mamy kosteczkę. Wróciły nam pozycyjne. Wróciło nam podświetlenie licznika. I jest zgłaszany jeszcze jeden problem. Lampeczka w suficie. No to wszystko co związane z lampami obrysowymi wróciło. Silniki dojca, prędkość, znaczy tak, regulator prędkości obrotowej silnika. Jest taka listewka i taki cycek, taki silniczek ala krokowy, coś ten deseń. Zdejmiemy sobie dekiel. Tu jest ponoć coś z dawką rozruchową, nie tak jak należy. Jakieś czujniki są tu poodpinane, jakieś zwarcie. Zobaczymy, o co chodzi. Dekielek mamy zdjęty. Prawdopodobnie tak, cewka odgaszenia jest tutaj. Tutaj mamy kabelek od czujnika temperatury. Tutaj kosteczkę ustaliłem. Na pierwszy rzut oka widać, tutaj mamy taki silniczek krokowy. On jest prawdopodobnie odpowiedzialny za jakąś dawkę rozruchową. W innych konstrukcjach ten silniczek krokowy, nie mamy wtedy linki do pedału gazu, tylko tam mamy potencjometr, sterownik nam reguluje obrotami silnika. Mamy czujnik obrotów silnika, na tej podstawie silnik próbuje utrzymać bieg jałowy i potem sobie tam reguluje obrotami silnika. Nie mamy fizycznej linki, tutaj mamy linkę. Robiłem kiedyś Forterę z silnikiem dojca i tam był właśnie problem z tym silnikiem krokowym, był wysłany do regeneracji i to pomogło. W innych dojcach, chyba młodszych, podejrzewam, że młodszych, na pewno młodszych, tutaj ten silniczek krokowy przyjmuje wszystkie role, to znaczy ustawia dawkę rozruchową, po wyłączeniu stacyjki on nam tak jakby gasi silnik, nazwijmy to. W tym przypadku za gaszenie odpowiedzialna jest prawdopodobnie ta cewka, ja sobie zaraz zerknę na schemacie, bo już nie byłem przy takim dojcu chyba z rok. Zaraz sobie to ustalimy. No i cóż, tutaj mamy plus minus do tego silniczka krokowego, więc na podstawie czujnika temperatury na pewno któryś sterownik nam zapodaje tę dawkę rozruchową, a do tego jeszcze trzeba sprawdzić świecę. W pierwszej kolejności zajmiemy się tamtymi czujnikami. Ja mam flashbacki z wojny, miałem kiedyś taki ciągnik. Ten czujnik temperatury prawdopodobnie jest z tyłu, tutaj jest kitrany. Wiadomo, że czujnik temperatury jest zawsze w głowicy, znaczy nie, źle mówię, zawsze przed termostatem, czyli w głowicy albo na obudowie termostatu, zależy od konstrukcji. Przyjrzałem całą głowicę, nic nie znalazłem, tutaj jest dekiel. Pamiętam, bo miałem kiedyś taki ciągnik, powiem szczerze, to było dawno. Miałem problemy żołądkowe i podejrzewam, że chyba wtedy pobiłem rekord toru, jeżeli chodzi o prędkość wymienienia tego czujnika, także takie są miłe wspomnienia, a tutaj jeszcze bardzo często te liczniki są zepsute z tego rocznika, tu jest dźwięk normalny, ale bardzo często one mają takie i siedzi się pół dnia w ciągniku, szukasz jakiejś awarii i trzeba jak sobie wyobrażam te dośwary, to pierwsze to jest połamane tam te plastiki wszędzie, wypadający licznik na rzepy i ten cudowny dźwięk. Zapłon włączony, wskazówka leży, dwa testy. Jedno może mieć uszkodzoną wiązkę, łączy licznik. Druga sprawa, że może być uszkodzony czujnik. Ten przewód sobie zbieramy do masy, gdzieś tutaj musimy się wtyknąć w jakieś fajne miejsce, tam gdzie będzie na pewno masa, i zobaczymy, czy nam rośnie. Teraz trzeba chwilę poczekać, bo on tu widzę tak idzie w slow motion. Ona wyświetla informacje z dużym opóźnieniem po to, że jeżeli chodzi o paliwo, no to żeby tam na dołkach nie działy nam się cuda, na przykład jak MTZ mi tylko przychodzi do głowy, gdzie jak jedziemy przez pole, to możemy sobie popatrzeć, że wskazówki do nas machają. Jest miło, sympatycznie, ręce w górę. Tutaj tak nie ma. Tutaj one się ruszają jak muchy w smole. Specjalnie po to, żeby nam nie przekłamywało wartości. Dobra, super. Widzimy, że wiązkę mamy całą, licznik mamy cały, to zarąbiście. I teraz tak.
Tamten czujnik jest na 2 piny. Jest na 2 piny. Po pierwsze to muszę znaleźć jakąś informację na temat jego rezystancji. Po drugie, tutaj jak widać mamy 2 piny z czujnika, a tylko jeden pin, do jednego pinu idzie nam sygnał, znaczy wychodzi nam przewód sygnałowy. To oznacza, że na tym drugim pustym pinie musimy mieć przejście do masy. Tak, bo to widocznie ten czujnik ma 2 opcje. Masa idzie albo obudową, albo idzie kabelkiem. Zobaczymy, jak to się zachowuje. Mogę tutaj dorobić zawsze oczko, ale nie ma takiej potrzeby, bo tak jest w oryginale. No nie mamy masy na drugiej nóżce tego pina. Zobaczymy, czy na sam początek, czy nie idzie nam prąd na ten silnik krokowy od dawki rozruchowej, bo może być tak, że wychodzą 2 nóżki z tego czujnika na zasadzie takiej, że na jednej nóżce zmienia nam się rezystancja i to jest do wskaźnika temperatury, a druga może być na zasadzie takiego przełącznika, to znaczy przekroczyło nam na przykład 100 stopni i mamy obwód nam się zamyka i mamy kontrolkę na desce, że dobra, halt, przegrzany jest stój, nie? Poza wskaźnikiem, no to możemy mieć jeszcze kontrolkę o przegrzaniu i to może być to. Spróbujemy to ustalić. Idziemy sobie zlokalizować, czy świeca płomieniowa, czy są żarowe. Odkręcam drugą stronę i moim oczom ukazał się tam, jak gwiazda na niebie, boszowski przekaźnik od świecy żarowej, także one wyglądają przeważnie tak samo, te przekaźniki dużej mocy, bo one przeważnie mają 100, 150, 200 A od świecy żarowej czy tam płomieniowej. Zaraz sobie podejdziemy do niego, pokażę co sprawdzić w pierwszej kolejności. Zasilanie do przekaźnika od świec żarowych sprawdzimy sobie H3 ze względu na to, że miernik w takich sytuacjach może nam przekłamywać, może nam pokazywać volty, a przy obciążeniu okazuje się, że nic z tego nie jest. Czasami tak się dzieje, jak się jakoś dziwnie spali bezpiecznik. Nie wiem, czy będzie widać. Damy sobie do plusa, znajdziemy masę. H3 nam świeci, tak, więc zasilanie mamy. I teraz trzeba będzie, zaraz założymy koło, spróbujemy pokręcić nim, zobaczymy, jak to tam się zachowuje. Zobaczymy, czy się zapina ten przekaźnik, jak to tam wygląda. Kontrolka na zegarze, to ona się świeci tylko przez króciutko jak Przez sekundę, no. Wyłącz zapłon i włącz jeszcze raz. No. Jest. Parę sekund i tam jest coś. Jest i rozłączył się. Dobra, no czyli świece. Grzanie jest. Pytanie, czy świece się, wiesz, odzywają. Trzeba by pobór prądu pomierzyć ewentualnie. Świece generalnie były wszystkie kiedyś wymieniane, wiesz? Mhm. Wszystkie są nowe. No dobra, no to świece mamy. Czekaj, bo mi się tu igiełka urwała teraz w tym i nie wiem, czy mi to dojdzie. O, dobra, weszło. Weszło. Spróbuj zakręcić. Stop! Jest napięcie, jak kręcisz na ten nastawnik, no. Więc tutaj wezwałeś mnie do sprawnego ciągnika. Powiem ci, że doceniam gest. No, ale wiesz, no, trzeba to sprawdzić. Bo Wiem, śmieję się. Płaciłem za naprawę tego, kurwa. Wiem. Powiedział, że tu jest niedobrze jest, bo nie w tym pinie jest prąd, powiedział. No ale to, kurczę, no tu jest wszystko w oryginale, nie? No. Tylko, że no powiem ci tak, no ta kostka, no chyba, że się komuś kiedyś kable wyrwały i zamienił jakimś cudem, nie? Dobra, włącz zapłon. I kręć. Stop. Ty, no tak jakby plus z minusem był zamieniony w tej kostce. No właśnie, i on dlatego kazał mi, kurwa... Jest zamieniony plus z minusem. Nie podoba mi się, że te gumki są na wierzchu tutaj, ale mówię, to jest takie jakieś złącze, którego ja nie widziałem i mówię, może wiesz. On kazał mi być 100% pewnym, zanim wepnę tą kostkę, czy... On powiedział tak, ja ci oznaczyłem, a ty, kurwa, zrób sobie porządek w kablach, żeby tu był plus. Plus, minus, no dobra, wskazuje miernik, jak to teraz sprawdzimy. Cyk. I teraz tak, plus musi być po naszej stronie. No dobra, jeszcze raz zrobimy testy już tak, żeby było 100%. No tak, no to Czarny do ten, no zakręć. lepiej się upewnić, uwaga. Dobra. Zagada pewnie tak samo. Ja nie wiem, kto tu zamienił te przewody. Po co ktoś tu grzebał? No ale
Wiesz co, teraz to akumulator przepuszczał. Trzeba byłoby go dobrze naładować, nie? On był nowy. Jakby przerzucił, to by trachnął pewnie raz, dwa, nie? No to już nie sprawdzam od razu. Powiem ci tak, bidnie jest, nie? Dlaczego? No 12,4, 12,5. Strasznie, 14,5 musi mieć. No wiesz, jakby miał 13, wiesz, po odpaleniu, jak jest pusty No, ale akumulator, dlaczego tak ma słabo? no nie masz kontrolki tam, nie świeci się kontrolka od ładowania. Wzbudzać to się na pewno wzbudza, bo by ci nie działał, wiesz co, ten EHR by ci nie wstawał, nie? Ale po pierwsze to jest taki mały siusiak i jeszcze na zwykłym pasku, nie na wielorowkowym, to nie wiem ile on ma amper, nie? Akumulator masz jako od ciężarówki. Pytanie, wiesz, Ale akumulator jest oryginalny, był w Bendicie naprawiany ze 2 lata temu, znaczy jest wypiaskowany, tak? słuchaj, no zmierzymy mu tutaj jeszcze, może jest spadek duży na przewodach, ale... Obrotomierz by ci nie działał, jakbyś miał zepsuty alternator, nie? A czemu... Ej, ale nie działa obrotomierz. No nie ma, obrotomierza nie ma. On się dopiero uruchomi za 3 minuty. To jest wina alternatora? Może być. To jest od obrotomierza. Powinien działać. Na wyjściu W tam jest 6,5 V, to tam jest prąd, ale to można zmierzyć tak miernikiem, więc sygnał dostaje, nie? Ale te liczniki tak mają, że lubią się wypuszczać, nie? Zobaczymy jak tam nasze ładowanie teraz chwilę pochodził. Zobaczcie na to. Taka głupota. No właśnie, obrotomierz, wyjście W. Jak się ustawi multimetr, tam jest... To się nazywa, że to jest jakieś tam wpięcie, uzwojenie pierwotne, coś tam. Takie wyjście da się dorobić. Czasami alternatory tego nie mają. Przed diodami prostowniczymi trzeba się gdzieś tam dolutować. I tak to wygląda. Tutaj mamy jakieś tam napięcie. Jest mowa, że licznik wstaje tam po 3 minutach. Chodzi o to, że jak się pasek zgrzeje, to się w końcu przylepi, pchnie to, podładuje się trochę akumulator, będzie miał mniejsze obciążenie alternator i to ruszy. Próba napięcia paska. Śruba była luźna. Chciałem ją dociągnąć. Zerwał się gwint, tam jest to w aluminium, ale czuję, że tam można dać dużo dłuższą śrubę. Spróbujemy dać dłuższą śrubę, żeby tam załapało trochę całego gwintu i powinno wszystko wrócić do normy. Będzie żył! Ale jak ładnie pali za to, nie? Teraz pali tak jak powinien, nie? Kurwa, po tylu latach. Ty, to jest po prostu aż niemożliwe, że to była kwestia napięcia paska, kurwa. I wskazówka wstaje od razu. No bo to mówię ci, obroty tutaj to ma tylko John Deere ma czujnik na przypompie, a reszta ciągników świata wszystkie mają brane w ogóle diesle. To... Czekaj, zobaczymy. Kurwa, nigdy Tak nie palił. No teraz ma duże uderzenie, jest tutaj elegancko dobite są klemy. Ale żeby ładowało Klemy są- akumulator też, nie? No nie palisz go na minutę, nie? No. Nie przejeżdżasz nim. Jak jedziesz w pole, to wiesz, doładuję go tutaj, widzisz chwilę, ale to jest, po pierwsze to jest mały... Kurwa, bo chce silnik z ramy wyjść. No, zawsze mówię, że dojce tak palą. Nie naprawiła. Co? Bateria. W czym? Ta duża bateria jest do wyrzucenia, no. I co? I że on nie chce też gadać? No zobacz jak on pali. Niech podpompuje cię, ale to nie jest... Aha, dobra, bo tu przecież też świecy nie ma, bo w lewo... Nie, to nie tu. On ma w ogóle, on ma płomieniówkę? Tak.
No dobra, ale ona się tu nie ma jak wyzwolić jej, że tak powiem, nie? Jest tu. Kurde, jak to było? Nie ma wiru pierdolone. Poczekaj. Tak jak kiedyś ten dojść. Coś tu nie dole. A, bo tu się wciska stacyjkę chyba. I grzejesz, I wtedy chyba dopiero grzeje, no. ale on nie będzie miał siły kręcić. Najważniejsze. Nie ma tu kontrolki od tego? Jak maluch. No co, no to za koleją, no akumulator możemy sprawdzić, przewody do rozrusznika i tu więcej nie ma, nie? No właśnie. Ja myślę, że ten akumulator tu za mały jest. Prąd może mieć, Nie może być akumulator, może być niedoładowywany. może być niedoładowany, może być Ale on odpali, tak pokręci, odpali, zgasisz go od razu i odpali o pół roku. No to tak, hebel jakiś jest? Nie, no nie ma. Zamontowałeś tam bezpiecznie. A, no tak, zapomniałem, że to, Ale weź go kręć. że to ja. Nie. Tam zarabiałeś. Ale patrz, ciepła się zrobiła, widzisz? Tam zarabiałeś oczko, panie. Ciepła się zrobiła? Ciepła się zrobiła. Słuchaj, ja bym poszedł do środka, wziąłbyś, patrzył tutaj, czy zaczniecie parzyć. Tylko rękawiczkę sobie zdejmij, bo się stopi. A co on tam pisze? Teraz to jest palenie w tym traktorze. Kuźwa. No nie no, on tak będzie kręcił, to się... No tak kręcić to on nie może, nie? Grzeje. No to trzeba wcisnąć kluczyk, nie? Wcisnąć, No. no. On będzie kurwa na dotyk, nie? Taki John Deere. Po remoncie. No taki John Deere to w szczególności powinien. Leon mówi John Deere. Dojdź to jest teraz pali, zobacz. No. Ten się do dojca wstydzi wstać jak tak pali. Sprzedać te dwa, kupić Fenda i pierdolić w czapę, nie? Tak, jak mamy John Deere tyle. Pęta 800, a nie. Tak. Co ty gadasz? I ogień w szopie. No dobra, no tutaj widać, że kable są fachowo Ale zrobione. dopiero teraz zrobiliśmy, bo ta klema była luźna, wiesz? Może on niedoładowany? Może nie jest No niedoładowany. to od tego trzeba zacząć, bo on raz przerzuci i A masz ten przyrząd? ten do mierzenia, No. no podepniemy. Nie wiem, zaraz ustalimy jakiś plan działania. Północy można robić, jak robi ten, to tamten też się tamtym. No bo szkoda jazdy. No pewnie. Piwo, niech jeszcze coś zostawi, kurwa, to będzie pewne, że wróci. Wiesz? No, a rewelacja wróci. Jest jakie? Bateria w pojeździe. Zobaczymy jeszcze tak, woltomierz. No kręć. Stop. Napięcie też nie spada poniżej 8 V. 9 V trzyma przy kręceniu. No to kurde. Nie no, on przede wszystkim kręci gówniano. Jakbyśmy go podpięli pod rozruch, pewnie No. dostałby dużo więcej, to by trachnął Tak, i by przerzucił, nie? Nadać tą starą, tamtą baterię, tamtą co jest i... Którą? Tamtego dziada? No. Nie, tamto to szkoda nawet ten, nie? Trzeba ustalić, dlaczego on tak Bo samo może ta kręci, bateria nie? być za słaba, ty. A tu był rozrusznik coś robiony? Jak? Tak jak był, to był. Ale jak w sensie robiony? No nie wiem, że jakiś przegląd miał robiony czy coś. Weź ją zasieć na niego. Chyba nówka jest, tak? Czy jak to? No wygląda na nowy. Jest nowy, no. Ale tam są coś pospawane przewody przy automacie, widzisz? Patrz. Ja sobie to tam... Kurde, dojdę tam. Może tu coś jest. O patrz, o tutaj No. jest pospawane. A! No i mam. Automat trzeba wymienić. Co? Co? No. Jak? Jest gorące, zobacz, widzisz spawy Ale to może okopcone. nie łączy, trzeba dokręcić. A można byłoby go odkręcić i wyczyścić. Jak się widzi nasze nowe dziecko? Powiem ci, czuję déjà vu, bo to już... Ale on nie jest taki jak tamten, ten jest jakiś inny, nie? Inny, słuchaj, nawet ma skrzynię biegów z półbiegiem, zobacz. A dlaczego? Tu ma A co to? skrzynię. A co to robi? Co? No, bieg do góry, bieg do dołu. Ale co to jest? To jest Multipower. hydraulicznie? Tak, hydrauliczny półbieg. Działa. A dlaczego ty w Niemczech siedzisz, że nie szukasz takich sprzętów? Działa. Znaczy... Gniazdo ma zapalniczki, patrz. Co to jest? To po co to gniazdo? Gniazdo zapalniczki, Germany, Hella. Tutaj... Zapalniczki? No tak, tylko że tu się zastało, trzeba to wyciągnąć. To chyba jest... To jest takie to mini ISO, znaczy ISO, czy jakoś tak to się... Oj, co... Oj.
Tu trzeba podważyć śrubokrętę. Dajmy mu Gipeksy, niech to wyciągnie. Więcej światło. Ładne zegary fabryczne. Jeżeli trzeba uruchomić. No i dobra, wróciłem na bazę. Żeby nie przedłużać, będę mówił w tempie razy 2. Ferguson, ostatni pacjent, zaczniemy sobie od końca. Ferguson 158. Jakiś tam może skrawek z niego będzie, albo może i nie. Na pewno będę go robił po nowym roku, jak sobie właściciel już uzbroi go w wszystkie błyskotki, lampy i tak dalej. Taki fajny zabytek. Robiłem już parę takich Fergusonów. Tam w zasadzie nie ma co do... Tam jest temat taki sam jak z vlogu numer 1 z Fergusonem, z tym, że on jest starszy. Temat jest o tyle dobry, że do tych Fergusonów pasują elementy elektroniczne, komponenty z Fergusona na przykład 255 tutaj składanego w Polsce, więc rzeczy typu włącznik do świateł awaryjnych, włącznik do świateł razem z klaksonem, tam jest taki grzybek, kto tym jeździł, ten wie, jakieś tam przerywacze kierunkowskazów i cała reszta, stacyjka i cała reszta to pasuje. Nie pasuje jeden do jednego, ale bardzo dobrze, szybko można to przerobić, nie zostawiając po sobie śladów instalacji, tak żeby nie było lipy, to można to szybko przerobić. Także temat Fergusona jeszcze pewnie wróci, coś tam na temat tego Fergusona powiem. Ciągnik drugi, John Deere, ja tego John Deere'a robiłem, to było tam, nie wiem, chyba w lato, pewnie z pół roku temu. Ten John Deere przechodził kapitalne remonty wszystkiego. Ciągnik jest teraz już taki doprowadzony w miarę do ładu, nie pali, tam nie było dużo sprawdzania, ja robiłem ten ciągnik cały, były nowe przewody rozruchowe, był nowy akumulator, otworzenie klapy, pierwszy rzut, spojrzenie na automat, czy tam Bendix, czy jak to tam ktoś zwie. Dla mnie to jest po prostu, z mojej perspektywy, to jest stycznik dużej mocy, przekaźnik, okopcony styk. Przy próbie dokręcenia okazało się, że ten styk rusza się w tym automacie, więc automat jest z automatu wyjazd. Warto nadmienić, że ten automat, taki automat w tym rozruszniku, no to każdy raczej wie, że on dosyć, że ma funkcję mechaniczną. Tam w środku to jest taka duży elektromagnes. Cewka, wysuwając koło zębate, znaczy gdy załącza się nam automat, wyskakuje nam koło zębate, które łączy nam oś, wałek zdawczy z rozrusznika i łączy nam dzwon na kole zamachowym i w ten sposób odbywa się rozruch silnika. I poza tym, że łączy ze sobą mechanicznie koło zamachowe i ten silnik, ten motor rozrusznika, dodatkowo jeszcze robi jako ogromny stycznik i podaje nam prąd na ten motor tego rozrusznika. To jest pikuś, to sobie właściciel zrobi, wykręci alternator i to pomoże, ten ciągnik zacznie kręcić, świeca żarowa, świeca płomieniowa tam też działa. I ostatni pacjent, główny pacjent, ciekawy pacjent z tego względu, że sam się nie naprawił. Miałem informację, że ciągnik po prostu zjechał z pola, został zgaszony, wszystko działało, stracił chęć do życia. Okazało się, że akumulator nagle z czapy dostał zwarcia wewnętrznego. Dziwna sprawa, w ogóle brak jakichkolwiek podejrzeń. Potem dopiero wyszło, że on słabo palił, znaczy to, że słabo palił, to wiedziałem wcześniej, ale że na przykład obrotomierz nie wstawał od razu, tylko na przykład 3 minuty po pracy silnika. Co nam to mówi? Większość takich pojazdów, starych diesli, jakichś prostych silników, prędkość obrotową silnika sobie szczytuje z wyjścia w alternatorze. Jeżeli alternator nam nie działa tak jak powinien, no to nie będzie nam pokazywał obrotów. W tym wypadku na wyjściu W tam jest przeważnie między 6,5 V, 8,5 V, tam jest prąd zmienny z tego co mi wiadomo, ale jeżeli się ustawi miernik na przykład na 20 V, na zakres do 20 V prądu zmiennego i przyłożymy tam sondę naszego miernika, tak, no to tam pokazuje nam między 6,5 7,5 V prądu zmiennego, wtedy wiemy, że obrotomierz powinien wstać. Tutaj, o dziwo, miałem 6,5 V na tym wyjściu, ale przy przygazowaniu tego ciągnika usłyszałem pisk, no to mówię, dobra, pasek się kotłuje. A tutaj też jest dziwna sprawa, ponieważ jest ogromny akumulator, jakieś tam prawie 200, 200 Ah,
A mamy malutki alternatorek, nie wiem ile on ma, maksymalnie 70 A i do tego koło pasowe wąziutkie na zwykłym pasku, nie na wielorowkowym PK, tylko taki zwykły pasek klinowy. Także ten alternator naprawdę nie ma lekko, ten stary akumulator mogło go strzelić, dlatego że już nie mógł wytrzymać tych rozruchów po prostu na zimnym, kręcenia do końca, ładowania, kręcenia do końca na mrozie. Ciężkie miał życie i postanowił ze sobą skończyć. Rozumiem go, trudno. Stary akumulator musimy pożegnać. Kwestia rozruchu na zimnym. Nowy akumulator, eleganckie styki, mamy eleganckie klemy. Co dalej? Świece żarowe w tym przypadku 6 sztuk, sprawdzony przekaźnik. Fajnie to fajnie, no działa po prostu tak jak ma działać. Mamy czasówkę. Mylący brak kontrolki na liczniku, ale tego już nie szukaliśmy, bo to nie wpływa na pracę silnika. Najważniejsze, że działają te, na pewno prądu dochodzi do świec żarowych. Nie jest powiedziane, że każda jedna z nich pojedynczo działa. Nie zagłębialiśmy się to, ponieważ ciągnik zaczął normalnie odpalać. I teraz sprawa regulatora prędkości obrotowej silnika. Tutaj w tym przypadku mamy połączenie fizyczne między pedałem gazu a tym regulatorem w postaci linki. Ten silnik jakiś tam krokowy, podejrzewam, który jest w środku tego regulatora, jest albo odpowiedzialny za zmienianie dawki rozruchowej, albo za podwyższanie prędkości obrotowej biegu jałowego, jeżeli ciągnik jest zimny, żeby nam się ten silnik szybciej dogrzał. I tutaj szapoba dla gościa, dla pana, który robił regenerację tego, że zwrócił uwagę, żeby koniecznie przejrzeć burdel w instalacji, bo ten silnik został spalony dlatego, że miał zamienione bieguny. Polaryzacja była zmieniona, plus minusem był zamieniony. Zrobił nam oznaczenia na obudowie, zostało to sprawdzone i faktycznie, gdybym nie miał tej informacji od tamtego gościa i gdyby mi klient tego nie przekazał, w życiu bym na to nie zwrócił uwagi, dlatego że wiązka była cała, wiązka była oryginalna, w tytce nie brakowało gumek, czegoś tam, nie były połamane zatrzaski, przewody nie wypadały, nie było żadnych po drodze koszulek termokłóciwych, zmiany kolorów, no nic nie wskazywało na to, nie wiadomo dlaczego ktoś tam wkładał łapy. I ten przypadek jest odpowiedzią dla tych ludzi, którzy na przykład mówią, dobra, nie ma sensu tego nagrywać, bo sobie zabierasz robotę. No nie zabiorę sobie roboty z tego względu, że tyle ile maszyn, tyle jest różnych przypadków, różnych awarii i naprawdę jak ciężko, żeby się to powtórzyło, jest zbyt duża losowość tego. Nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie jest Deutschfar, w którym ktoś w którymś momencie postanowił sobie wypiąć tę wtyczkę, zamienić piny, wsadzić to z powrotem i spalić sobie ten silniczek. Nie wiem, czy ktoś tam szukał czegoś, nie wiem na jakiej zasadzie, nie wiem dlaczego, nie potrafię sobie jakoś logicznie tego wytłumaczyć, dlaczego to zostało zamienione. Najważniejsze, że jest zrobione, ciągnik pali elegancko, klient zadowolony. I ostatnia sprawa, tam były pierdoły typu, że nie podświetla się licznik. Licznik się nie podświetlał, włączyłem sobie światło pozycyjne, światł pozycyjnych nie było, zacząłem od przełącznika, traf był dobry. Super prosta sprawa, bolączka w postaci zgnitych kostek przy podłodze, na szczęście już była przez kogoś to było zrobione, były tam połatane, skrajnie zasiędziałe piny były puszczone bokiem, te przewody, te połączenia, a nowych uszkodzeń jako takich w tych konektorach nie było, żaden pin sobie tam nie zgnił. Także z Deutschfarem sukces, z John Deerem sukces sobie zrobi sam właściciel, a sukces z Fergusonem jest dopiero przed nami, także kończymy, nie przedłużam, na razie, cześć.